Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na tradycyjny wielkanocny deser z twarogu, czyli paschę. Zazwyczaj powinna zawierać np. rodzynki, migdały i suszone owoce, ale my pójdziemy w trochę innym kierunku i przygotujemy coś na kształt pomarańczowej stracciatelli. Zaintrygowani? Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszej wielkanocnej paschy zaczynamy od dodatków, które wzbogacą nasz deser. Na pierwszy ogień idą orzechy pekan, które w miarę grubo siekamy. Następna w kolejce jest gorzka czekolada, u mnie 75%. Tą polecam posiekać drobniej niż orzechy, ponieważ nie będzie ona tak prosta do przekrojenia w gotowym deserze. Gotowe dodatki odstawiamy na chwilę i zabieramy się za główną część deseru. Do dużej miski przekładamy 6 dużych żółtek jaj i 130 g cukru pudru. Składniki ucieramy ze sobą za pomocą miksera. Polecam zacząć robić to od niskich obrotów, w ten sposób unikniemy cukru w każdym zakamarku kuchni. Żółtka ucieramy z cukrem do uzyskania jasnej, puszystej masy. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodajemy do nich około pół szklanki 36% śmietanki. Składniki łączymy ze sobą mikserem, stale mieszając przez kolejne 2-3 minuty, aż masa zacznie lekko gęstnieć. Kiedy to nastąpi, przenosimy się na kuchenkę, gdzie ustawiamy miskę z żółtkami i śmietanką na garnku z niewielką ilością gotującej się wody. Zawartość miski mieszamy za pomocą miksera przez około 10 minut. Pamiętajmy o tym, żeby wody w garnku nie było zbyt wiele i nie dotykała ona dna naczynia. Potraktowane w ten sposób żółtka powoli będą nabierać temperatury, dzięki czemu będziemy mieć absolutną pewność, że są bezpieczne do spożycia. Kiedy masa lekko zgęstnieje, ściągamy miskę z garnka i powracamy na blat. Tam, stale miksując, zaczynamy dodawać do niej 200 g miękkiego masła. Róbmy to partiami i bez pośpiechu, za każdym razem dokładnie łącząc ze sobą zawartość miski. Najlepiej jest to robić na niskich obrotach, dzięki czemu znacząco ograniczymy bałagan, który może przy tym powstać. Po dodaniu całego masła nadchodzi czas na kilogram sera. Ten musi być najgładszy jak to tylko możliwe, dlatego przed nagrywaniem 3-krotnie zmieliłem go maszynką ze średnimi oczkami. Tak przygotowany pełnotłusty twaróg dodajemy do masy jajecznej bez pośpiechu, najlepiej po jednej łyżce. Zawartość miski za każdym razem dokładnie ze sobą łączymy. Na końcu powinno to wyglądać trochę jak masa na sernik. Po wmieszaniu całego sera dodajemy odrobinę ekstraktu pomarańczowego. Jeden solidny chluś nada naszemu deserowi pięknego zapachu i smaku. Masę krótko mieszamy do równego rozprowadzenia ekstraktu i nareszcie możemy odłożyć mikser. Nie oznacza to jednak końca przygotowań. Do miski dodajemy posiekane wcześniej pekany i czekoladę oraz 100 g kandyzowanej skórki pomarańczy. Składniki mieszamy ze sobą dokładnie za pomocą silikonowej szpatułki do równego rozprowadzenia dodatków. Nadchodzi czas na formowanie naszej paschy. Paschę najlepiej jest formować na gęstym sitku o średnicy 20 cm. Jak jednak sami widzicie, to czego ja używam to durszlak, ponieważ moje sitko okazało się za małe. Ale przynajmniej dzięki temu uzyskam oryginalny kształt gotowego deseru. Durszlak lub sitko wykładamy ściereczką muślinową lub gazą i wypełniamy masą serowo-jajeczną. Rozprowadzamy ją równo po całej powierzchni, wyrównujemy i zakładamy na nią wystającą tkaninę. Tak przygotowaną paschę musimy czymś obciążyć. Ja wykładam na nią mały talerzyk, następnie miskę, którą dodatkowo obciążam ryżem, którego zazwyczaj używam do wypieku tart. Warto zadbać o to, żeby talerzyk był jak najbardziej płaski, inaczej w spodzie naszego deseru może utworzyć się dziura. Tak przygotowana paska trafia na całą noc do lodówki. Po całej nocy spędzonej w lodówce nasza pascha powinna uwolnić odrobinę wilgoci, której nie chcemy w gotowym deserze.
pozbywamy się wytrąconego płynu, a samą paschę delikatnie wyciągamy na talerz lub paterę, na której będziemy ją podawać. Delikatnie ściągamy z paschy tkaninę. Zróbmy to w taki sposób, żeby nie uszkodzić jej powierzchni. Uformowany deser możemy jeszcze ozdobić. To oczywiście zależy już całkowicie od waszego gustu. Ja na górze paschy układam kilka połówek pekanów, tworząc coś na kształt kwiatka. Na środek wykładam odrobinę kandyzowanej skórki pomarańczy. Rozsypuję ją również delikatnie wokół paschy, tworząc w ten sposób najbardziej artystyczny nieład, na jaki mnie stać, i odstawiam ją do lodówki do czasu podania. Nasza pomarańczowo-czekoladowa pascha wielkanocna jest gotowa do podania. Można się częstować. Ależ to cudownie pachnie. Warto było czekać całą noc. Słuchajcie, pierwsze co czuć to bardzo wyraźny zapach i smak pomarańczy, przez co całość kojarzy mi się trochę z pomarańczowymi delicjami. Orzechy i czekolada bardzo przyjemnie przełamują miękką konsystencję sera, a przy okazji sprawiają, że całość nie jest zbyt słodka. Czy polecam? Jak najbardziej. Deser ładnie się prezentuje, jest smaczny i przede wszystkim bezpieczny w przygotowaniu. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jakie specjalne desery planujecie w tym roku na Wielkanoc. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!